Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło przywitać wszystkich Państwa na kolejnym naszym spotkaniu w ramach cyklu popularno-naukowego AGH Nauka Spotkania. Co nas truje w środowisku miejskim? To temat na dziś. Z jednej strony sami sobie poniekąd szkodzimy, wprowadzając mniej czy bardziej świadomie zanieczyszczenia do środowiska nas otaczającego, zwłaszcza środowiska miejskiego. Z drugiej strony często przeciwstawiamy się zakazom. Zakaz wjazdu samochodom 20-25-letnim do miasta. Zakaz palenia śmieciami. Zakaz używania pieców węglowych. Mniej czy bardziej świadomy zakaz wprowadzania do ścieków metabolitów farmaceutycznych. Dzisiaj nasi eksperci opowiedzą nam o zagadnieniach, z którymi na co dzień się spotykamy, ale nie do końca jesteśmy chyba ich świadomi. Tymi problemami będą mikrozanieczyszczenia w wodach i zła jakość powietrza. Zanim przedstawię Państwu dzisiejszych prelegentów, kilka uwag technicznych. Jak zwykle każdy wykład będzie trwał 30 minut. Po wykładzie nastąpi 15-minutowa przerwa i to będzie czas na zadawanie pytań przez Państwa obecnych tu na sali. Kto z Państwa będzie chciał zadać pytanie, będzie proszony o podniesienie ręki, podejdzie osoba z mikrofonem, będzie można zapytać. A tych z Państwa, którzy nas obserwują online, bardzo proszę o zadawanie pytań na czacie. Te pytania zostaną tutaj zaprezentowane. Pierwszy dzisiejszy wykład nosi tytuł Mikrozanieczyszczenia organiczne. Skąd się biorą i jaki mają na nas wpływ? Wykład ten zaprezentuje nam pani profesor Katarzyna Styszko. Czym są mikrozanieczyszczenia? Takie piękne angielskie słowo emerging pollutants czy emerging contaminations, czyli potencjalnie niebezpieczne związki wprowadzane, jak już powiedziałem na początku, mniej czy bardziej świadomie do środowiska. Są to na przykład metabolity farmaceutyczne, czyli nie wprost farmaceutyki, tylko to, co już przejdzie przez nasze ciało. W tej grupie są różnego rodzaju środki pielęgnacji osobistej czy związki psychoaktywne. Występują one w środowisku w bardzo małych ilościach, stąd pojęcie mikrozanieczyszczenia. Ich detekcja to jest ogromne wyzwanie. Wyzwanie związane z odpowiednią aparaturą, związane z odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, a przede wszystkim z brakiem norm. Te zanieczyszczenia nie są normowane, to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W związku z tym wymagana jest tutaj naprawdę ogromna wiedza. Ekspertem, który taką wiedzę posiada, doświadczenie, jest wyposażony w swoim laboratorium w odpowiednią aparaturę, jest pani profesor Katarzyna Styszko z Wydziału Energetyki i Paliw AGH, która specjalizuje się w tematyce dotyczącej mikrozanieczyszczeń oraz emisji mikroplastików do środowiska, między innymi w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Pani profesor prowadzi prace badawcze w zakresie zastosowania epidemiologii opartej na analizie ścieków jako źródła informacji o jakości życia ludności czy stopniu narażenia na zanieczyszczenia środowiska. Zajmuje się również badaniem składu chemicznego aerozoli atmosferycznych i ich wpływu na zdrowie oraz identyfikacją źródeł ich emisji. Zapraszam panią profesor. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. I chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o mikrozanieczyszczeniach, co to są właściwie te mikrozanieczyszczenia, jakie rodzaju związki zaliczamy do tej grupy, skąd się biorą, czyli jakie są ich źródła, no i troszkę powiedzieć o tym, jaki mają wpływ na nasz organizm, ale również przede wszystkim właściwie na środowisko naturalne. Generalnie oczywiście źródła zanieczyszczeń możemy podzielić na naturalne i
antropogeniczne i my się skupimy dzisiaj na tych drugich. Generalnie bardziej na zanieczyszczeniach środowiska wodnego, chociaż tutaj nie należy zapominać, że zanieczyszczenia w wodach powierzchniowych, glebach itd. również są i pochodzą z zanieczyszczeń powietrza w wyniku depozycji suchej czy depozycji mokrej, czyli wraz z opadami deszczu czy śniegu, są również transportowane do gleb, a później przenikają do wód gruntowych czy też do wód powierzchniowych. Również wraz ze spływami powierzchniowymi dostają się do wód powierzchniowych. No i mamy bardzo dużo i ten system związany z emisją zanieczyszczeń do środowiska, jak Państwo widzą tutaj na tym schemacie, jest niezwykle skomplikowany i wzajemnie na siebie oddziaływuje. Pod względem prawnym związki chemiczne możemy podzielić właściwie na dwie grupy. Jedna grupa zanieczyszczeń to są takie zanieczyszczenia, które podlegają uregulowaniom prawnym. Wiemy dosyć sporo na temat ich występowania, na temat ich źródeł. Również wiemy dosyć sporo na temat ich wpływu na środowisko. W związku z tym pojawiają się, czy są obecne w tych uregulowaniach prawnych i monitorowane, kontrolowane przez instytucje powołane do tego. I druga grupa zanieczyszczeń, bardzo szeroka, która nie podlega uregulowaniom prawnym i wynika to z bardzo wielu czynników. Takim podstawowym problemem jest to, że w sumie niewiele wiemy na temat tych zanieczyszczeń. Wiemy, że są w sposób ciągły wprowadzane do środowiska, natomiast mamy bardzo ograniczony zakres danych, informacji dotyczących ich występowania w środowisku, ich dróg przemian, w których biorą udział, jakiego rodzaju związki, metabolity, produkty przemian pojawiają się w środowisku, jaki jest również wpływ na środowisko, na organizmy żywe, również na zdrowie człowieka. Tego do końca nie wiemy. Badania są ograniczone właściwie głównie do jednostek badawczych uniwersytetów i w związku z tym ilość tych informacji, którą gromadzimy, jest dosyć ograniczona i również ilość tych informacji jest gromadzona w dość długim czasie. Poza tym skutki ekspozycji występują, czy możemy je zaobserwować po dość długim czasie, a jednocześnie związki te są w sposób ciągły wprowadzane do środowiska, codziennie zrzucane głównie wraz ze ściekami do wód powierzchniowych, bo to one stanowią główny odbieralnik tychże ścieków. W związku z tym, że nie mamy dostatecznych informacji na temat ich występowania, na temat ich przemian, skutków ekspozycji, no to oczywiście nie możemy ustalić i wprowadzić odpowiednich regulacji prawnych. No i właściwie koło się zamyka. Zadajmy sobie w takim razie pytanie, jakiego rodzaju związki można zaliczyć do tej grupy. Są to tak zwane nowo identyfikowane zanieczyszczenia i tutaj mówimy w języku angielskim o grupie emerging contaminants, emerging pollutants, chemicals of emerging concern. Z różnymi określeniami się możemy spotkać, ale generalnie są to zanieczyszczenia, o których niewiele wiemy. Te informacje są bardzo ograniczone. Również te informacje dotyczące właściwości toksykologicznych, ekotoksykologicznych. Borykamy się również z dostępem do odpowiedniej aparatury, czy też brakiem odpowiednich procedur analitycznych, które by pozwalały na określenie poziomów stężeń tychże zanieczyszczeń w środowisku.
Do tej grupy będziemy również, czy zaliczamy również te wszystkie zanieczyszczenia, które są niezidentyfikowane. Wiemy, że one mogą występować i że się mogą pojawiać, natomiast do tej pory nie zostały jeszcze określone. No i kolejna rzecz to są zanieczyszczenia, które pojawią się ze względu na wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych produktów, zmianę również tych sposobów wytwarzania, które obecnie mamy ze względu na zaspokajanie potrzeb na różne dobra konsumpcyjne. No i też trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Ta lista pozostanie w związku z tym otwarta właśnie ze względu na wprowadzanie coraz to nowych produktów, nowych rozwiązań, ale również identyfikacja tych zanieczyszczeń, produktów przemian jest niezwykle skomplikowana, trudna, wymaga wykwalifikowanej kadry i również bardzo dobrej i wysokiej aparatury w sensie oznaczania poziomów stężeń, które możemy oznaczać. Metabolizm ksenobiotyków, czyli tych wszystkich substancji, które dostają się do naszego organizmu z zewnątrz, nie są wytwarzane przez nasz organizm, ale dostają się z zewnątrz, czy to w sposób zamierzony, na przykład spożywając odpowiednie leki, czy też poprzez ekspozycję na zanieczyszczenie środowiska, są metabolizowane. Część substancji może być usuwana bez udziału w procesie metabolizmu, czyli w formie pierwotnej, natomiast większość tych związków jest metabolizowana. I organizm stara się tak przetworzyć te związki, które dostają się z zewnątrz, aby uzyskać formę jak najbardziej rozpuszczalną w wodzie i możliwość usunięcia głównie z moczem. W związku z tym można wyróżnić dwa etapy tych dróg przemian. To są reakcje pierwszej fazy i reakcje drugiej fazy. Oczywiście, jeżeli w reakcjach pierwszej fazy te metabolity udaje się wydalić z moczem, mają tą formę właściwą, no to uzyskujemy metabolity pierwszej fazy. Natomiast jeżeli nie, no to przechodzą one do reakcji drugiej fazy i uzyskujemy metabolity drugiej fazy. Znajomość przekształceń i przebiegu tego procesu i metabolizmu pozwala nam na określenie, jakiego rodzaju związków możemy się spodziewać w ściekach, również później w wodach powierzchniowych czy generalnie w środowisku. I biorąc pod uwagę klasyfikację tych nowo identyfikowanych zanieczyszczeń, czyli całej tej grupy emerging contaminants, no to oczywiście tutaj możemy wymienić farmaceutyki, ale również wszelkiego rodzaju substancje stosowane w środkach pielęgnacji osobistej, substancje zapachowe, środki ochrony przeciwsłonecznej, środki antyseptyczne, związki powierzchniowo-czynne i ich metabolity, środki opóźniające palenie, dodatki do benzyn, plastyfikatory, środki i dodatki przemysłowe, nanomateriały, jak również produkty uboczne dezynfekcji wody. I kolejna rzecz to są źródła zanieczyszczeń, tychże mikrozanieczyszczeń, pozostałości farmaceutyków, pozostałości środków pielęgnacji osobistej. To w środowisku wodnym przede wszystkim. Ten główny strumień tych zanieczyszczeń jest transportowany wraz ze ściekami oczyszczonymi i to jest ten podstawowy strumień. Natomiast oczywiście nie możemy zapominać o zanieczyszczeniach z przemysłu, również z rolnictwa, hodowla zwierząt, hodowla ryb, jak również
stosowanie pestycydów, które wraz ze spływami powierzchniowymi również mogą być i stanowić zanieczyszczenie wód powierzchniowych czy wód gruntowych. Stosowanie osadów ściekowych czy też odpadów, które uzyskiwane są w hodowli zwierząt do użyźniania gleb również stanowi poważne zagrożenie, ponieważ w tychże osadach znajdują się i mikroplastik, i różne inne właśnie pozostałości tychże stosowanych preparatów. W związku z tym wraz z spływem powierzchniowym, czy też poprzez przenikanie do wód gruntowych, również w końcowym etapie będą one znajdowały się w wodach powierzchniowych. Mogą znaleźć się w wodach powierzchniowych, oczywiście poza również zanieczyszczeniem gleb, ale również znajdują się one w wodach głębinowych i to prace naukowe potwierdziły, że przenikają do wód głębinowych. Skąd wynika obecność tychże zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych czy w osadach ściekowych? No z tego faktu, że oczyszczalnie ścieków nie były zaprojektowane i przemyślane pod kątem usuwania tego typu zanieczyszczeń. Przede wszystkim część tych zanieczyszczeń dosyć łatwo ulega degradacji czy biodegradacji, generalnie usuwaniu w procesie oczyszczania ścieków, ale część z nich, duża ilość tychże związków, po prostu ta efektywność oczyszczania dla tych zanieczyszczeń jest na bardzo niskim poziomie. Stąd emisja tychże zanieczyszczeń wraz ze ściekami oczyszczonymi do wód. Również pozostają one w osadach ściekowych, ponieważ wykazują dosyć wysoki potencjał, część oczywiście z nich wykazuje dosyć duży potencjał sorpcyjny na osadach, w związku z tym również znajdują się w osadach. Duża część mikroplastiku również znajduje się w osadach ściekowych. I tutaj tabela, która pokazuje nam zawartość tychże zanieczyszczeń, wybranych oczywiście, które najczęściej są stosowane, najczęściej też pojawiają się w pracach badawczych, poziomy stężeń tychże zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i niestety również potwierdzone badaniami ich obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia. Po dostaniu się do środowiska wodnego oczywiście te związki ulegają kolejnym procesom przemian, procesom degradacji w reakcjach fotolizy, hydrolizy, utleniania, ale również procesom biodegradacji, czyli z udziałem organizmów czy mikroorganizmów. Bardzo negatywne i niezwykle niebezpieczna jest biokoncentracja i biomagnifikacja tychże zanieczyszczeń. Biokoncentracja, czyli akumulowanie się niektórych związków, są one bardzo trwałe i akumulują się w organizmach ryb, generalnie w organizmach żywych. I biomagnifikacja, czyli zwiększanie stężenia tychże zanieczyszczeń w wyniku właśnie akumulacji, idąc w górę łańcucha troficznego, czyli na końcu mając drapieżniki mają dosyć duże stężenia w swoich organizmach, w swoich tkankach właśnie tego typu zanieczyszczeń. Część oczywiście ulega również procesom sorpcji na sedymentach i później w odpowiednich warunkach mogą ulec one desorpcji. Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, te procesy związane z ekspozycją, czyli to, co się dzieje w organizmach żywych, czasami te obserwacje czy skutki tych działań możemy zaobserwować dopiero po wielu latach i
zidentyfikować te problemy, które związane są z obecnością tychże zanieczyszczeń. I myślę, że tutaj Państwo na pewno o tym słyszeli i to są takie najbardziej charakterystyczne, można powiedzieć, znak trochę czasów związanych z obecnością antybiotyków w środowisku, czyli problem wzrostu oporności mikroorganizmów czy czynników chorobotwórczych. Również związki endokrynne o charakterze endokrynnym, jak również hormony wpływają na zaburzenie gospodarki hormonalnej organizmów żywych. Mamy proces feminizacji, czyli mamy w większości samice, w związku z tym gatunki organizmów wodnych są zagrożone. Ibuprofen i diklofenak to też myślę, że wszyscy znamy, stosujemy je nagminnie, są dostępne bez recepty na każdej stacji benzynowej czy w kiosku możemy zakupić tego rodzaju preparaty. Niestety one dla organizmów wodnych również niosą negatywne skutki związane z ich występowaniem, z ich obecnością. I tutaj można wymienić stres oksydacyjny u ryb, zmniejszający ich zdolności reprodukcyjne. W przypadku diklofenaków zauważono zmiany komórkowe w skrzelach i nerkach u pstrąga tęczowego. No i związki psychotropowe zaburzają pracę układu nerwowego i funkcje rozrodcze. To są oczywiście takie przykładowe efekty właśnie obecności tychże zanieczyszczeń w środowisku. No i mamy też poważne zagrożenie związane z jakością wody przeznaczonej do spożycia. Tak jak mówiłam wcześniej, mamy szereg różnych źródeł tychże zanieczyszczeń do środowiska związanych z przemysłem, rolnictwem, ale przede wszystkim ze ściekami bytowo-gospodarczymi, które oczywiście po spełnieniu odpowiednich norm są zrzucane do wód powierzchniowych zgodnie oczywiście z prawem, natomiast zawierają właśnie te różnego rodzaju mikrozanieczyszczenia. Wody powierzchniowe stanowią źródło wody przeznaczonej do spożycia, wody pitnej. Stacje uzdatniania wody, podobnie jak oczyszczalnie, nie były projektowane pod kątem usuwania tego rodzaju zanieczyszczeń. Poza tym trudno jest też znaleźć jeden proces czy zestaw procesów, które by usuwały całą gamę tych zanieczyszczeń. One mają bardzo różne właściwości fizyczne, chemiczne i naprawdę trudno jest znaleźć taki proces oczyszczania, żeby usunąć 100% tychże zanieczyszczeń. W związku z tym przechodzą one do wody przeznaczonej do spożycia. Wspominałam o mikroplastiku, które obecnie trwają w związku właśnie z tymże zanieczyszczeniem bardzo intensywne badania. Przyjmuje się, że są to fragmenty mikroplastiku, fragmenty plastiku zwykle o wielkości mniejszej niż 5 mm, które możemy znaleźć w środowisku i dostają się one do środowiska bezpośrednio z przemysłu tworzyw sztucznych, czy też wykorzystania tych mikrodrobin do kosmetyków choćby nawet, ale również i przede wszystkim mamy te wtórne źródła zanieczyszczeń związane z degradacją, fragmentacją produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, które dzieją się po ich dostaniu się do środowiska. Te procesy przebiegają z ich udziałem i w konsekwencji dostajemy właśnie takie drobne fragmenty. I tutaj chciałam Państwu przedstawić
kilka informacji, które uzyskaliśmy w badaniu gleby oraz pyłu drogowego przy jednym z krakowskich skrzyżowań. Na zdjęciach mogą Państwo sobie zobaczyć fragmenty mikroplastiku, które zostały wyseparowane właśnie z tychże próbek. Szacuje się, że ścieranie opon to jest około 28% w całej emisji mikroplastiku. Drugi strumień tych fragmentów, tych drobin to są oczywiście syntetyczne tkaniny i taka prozaiczne działanie jak pranie, prawda? Większość tychże mikrodrobin, fragmentów tkanin ląduje w oczyszczalni ścieków i później w osadach ściekowych. I tutaj mają Państwo zdjęcia właśnie wyseparowanych, oczywiście przykładowe, wyseparowanych właśnie fragmentów z osadów ściekowych, które badaliśmy w jednej z oczyszczalni. Kolejne zdjęcie wykonane przez skaningowy mikroskop elektronowy pokazuje strukturę tych drobin mikroplastiku. Można doskonale zauważyć, że ta struktura jest bardzo różna i niestety mikroplastik jest wektorem również przenoszenia mikrozanieczyszczeń, związków organicznych, które po prostu adsorbują się na powierzchni mikroplastiku. Fragmenty, które dostają się do środowiska, oczywiście są poddawane różnym procesom degradacji, co zmienia skład chemiczny, ale również strukturę tych wyjściowych tworzyw. I oprócz tego, że dostają się do środowiska na przykład plastyfikatory czy barwniki, które były zawarte w tychże tworzywach sztucznych, również zachodzi proces adsorpcji na ich powierzchni właśnie różnego rodzaju zanieczyszczeń, które później mogą być uwalniane. I teraz kilka informacji dotyczących badań, które wykonaliśmy dla miasta Krakowa. Próbki były pobierane w oczyszczalniach ścieków Kujawy i Płaszów, które właściwie w całości obsługują miasto Kraków. Do badań wybrano 68 związków należących do różnych grup. Były to pozostałości farmaceutyków, również związki o charakterze endokrynnym, biomarkery i ich metabolity, bo też nie możemy zapominać właśnie o tym, że nie tylko te substancje macierzyste dostają się do środowiska, ale przede wszystkim również metabolity. I na wykresie mogą Państwo sobie zobaczyć te związki, dla których ładunek w ściekach oczyszczonych po lewej stronie widzą Państwo skalę dla ładunku w ściekach surowych, a po prawej stronie Państwa będzie widoczna skala dla ładunku tychże zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. No i tutaj mamy całą gamę związków, dla których ten ładunek nie przekraczał 1000 gramów na dobę. Badania były prowadzone przez 6 kolejnych dni i oczywiście tutaj są podane średnie wartości, które uzyskano dla tych badanych związków. I kolejny wykres właśnie dotyczący też ładunków tychże zanieczyszczeń do środowiska i ładunku też, który występował w ściekach surowych.
Dla znowu związków, dla których ten ładunek przekraczał znacznie ponad 1000 gramów na dobę. Oczywiście mówimy tutaj o tym ładunku, który występował w ściekach surowych. Oczywiście te ładunki, czy ta ilość związków, które były emitowane na dobę ze ściekami oczyszczonymi, jest znacznie mniejsza. No i jak Państwo mogą zauważyć, mamy niesteroidowe leki zapalne w tej grupie, czyli ibuprofen, ketoprofen, naproxen, diklofenak, ale również nikotynę, kofeinę, pochodną kofeiny, czyli paraksantynę, metyloparaben, który jest środkiem konserwującym stosowanym w produktach kosmetycznych, spożywczych czy farmaceutycznych, i benzofenon, który jest popularnym tak zwanym filtrem UV. Jeżeli spojrzymy na grupy tychże zanieczyszczeń, które były obecne w ściekach surowych i w ściekach oczyszczonych, to w ściekach surowych widzimy, że dominowały te związki tak zwane świadczące o stylu życia. Tutaj zaliczamy do nich kofeinę, nikotynę i pochodne tychże substancji, ale również bardzo duży udział miały niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki na nadciśnienie. Natomiast w przypadku ścieków oczyszczonych tą dominującą grupą, która miała największy udział, to były leki na nadciśnienie i również leki przeciwzapalne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, co oczywiście też nam pokazuje, że część tych związków w bardzo niewielkim stopniu ulega procesowi usuwania w oczyszczaniu ścieków. Podobny profil zarejestrowano dla oczyszczalni w Kujawach. Oczyszczalnia w Kujawach jest nieco mniejsza, tam przepływ jest rzędu 50 000 m3 na dobę, natomiast w przypadku oczyszczalni Płaszów to jest około 160 000 m3 na dobę, więc możemy sobie wyobrazić, jak duże są to ilości i w związku z tym, jak duże również mogą być te ładunki tychże mikrozanieczyszczeń zrzucanych do wód powierzchniowych. I nawiązując do tego, mamy pokazany wykres, w którym możemy zauważyć stężenia czy związki, które były oznaczane w wodach powierzchniowych. Tutaj dla przykładu podałam Państwu wyniki dla rzeki Wisły powyżej i poniżej zrzutu ścieków. No i znowu mamy całą gamę różnych właśnie zanieczyszczeń z tej grupy, przede wszystkim pozostałości farmaceutyków, ale również kokaina, również MDMA, czyli LSD popularne, no i też metyloparaben, który jest stosowany, jak mówiłam, do konserwacji w produktach kosmetycznych, farmaceutycznych. I związki, których stężenie przekraczało dosyć mocno poziomy stężeń powyżej 100 nanogramów na litr. No i tutaj wymienimy diklofenak, valsartan, lek na nadciśnienie, również pochodna tramadolu, nikotyna, kofeina, pochodne tychże substancji, czyli kotynina i paraksantyna, oksazepam i benzofenon, czyli to, co wspominałam wcześniej, popularny związek stosowany jako tak zwany filtr UV. I na 44 związki obecne w wodach powierzchniowych wyprowadziliśmy również badania dla rzeki Drwiny, która jest głównym odbieralnikiem ścieków z oczyszczalni Płaszów. 30
37 występowało właśnie w wodach Wisły. I na koniec taka krótka informacja dotycząca możliwości uzyskania dosyć sporych informacji dotyczących stylu życia, zażywania na przykład substancji psychoaktywnych niedozwolonych. To jest informacji, które można uzyskać na podstawie analizy badania ścieków, w szczególności ścieków oczywiście surowych, czyli to, co dociera do oczyszczalni, to, co właściwie ścieki możemy traktować jako taką właśnie dużą próbę moczu i na podstawie związków obecnych w tych ściekach możemy się trochę dowiedzieć na temat populacji, która oczywiście związana jest z daną oczyszczalnią ścieków. I tutaj jest to nowa powiedziałabym gałąź wiedzy, która obecnie jest też bardzo w intensywnym rozwoju. To jest tak zwana epidemiologia oparta na analizie ścieków. I my obecnie w naszym zespole prowadzimy właśnie projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w którym chcemy się dowiedzieć na temat ekspozycji populacji w Krakowie na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne na podstawie analizy biomarkerów, czyli tych substancji, które są wydalane przez nasz organizm po ekspozycji na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. To są tak zwane hydroksy pochodne, które obecne są w ściekach i na ich podstawie próbujemy ocenić właśnie poziom ekspozycji na te zanieczyszczenia. Także bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani profesor za zaprezentowanie nam ciekawego wykładu. Tak jak państwu obiecałem, mikrozanieczyszczenia, nawet nie wiemy, co pijemy, w czym żyjemy, w czym się kąpiemy. Zapraszam do zadawania pytań. Bardzo proszę. Gdzie jest mikrofon? Jest, idzie. Czy są przypuszczenia na temat tego, jakie te mikrozanieczyszczenia mają wpływ na ludzkie zdrowie? Bo na jednym slajdzie było pokazane, że na przykład obecność środków hormonalnych skutkuje feminizacją rybek czy jakichś tam innych zwierzątek. Czy spodziewamy się, że ma to taki sam wpływ na ludzi, czy patrzymy w jakimś innym kierunku? Związki o charakterze endokrynnym, czyli takie, które zaburzają gospodarkę hormonalną, jak najbardziej również mają wpływ na ludzi. Jeżeli mamy odpowiednie receptory, to jak najbardziej będą one działać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Piotrze, tutaj. Dobrze, idzie koleżanka. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wykład. Pani profesor nam bardzo ciekawie przybliżyła informacje na temat źródeł mikrozanieczyszczeń w środowisku, na temat pozostałości farmaceutyków w ściekach, na temat skutków ich obecności w środowisku. Bardzo mi się spodobało to, jak zwróciła Pani uwagę na to, że stacje uzdatniania wody nie były projektowane na tego rodzaju zanieczyszczenia, jakie właśnie są teraz, z którymi się borykamy teraz. I bardzo też ciekawie Pani powiedziała o ostatnich wynikach badań. I słuchając Pani wykładu, nasunęło mi się takie pytanie na temat osadów. Dlaczego ważne jest ich badanie pod kątem mikrozanieczyszczeń? Obecnie w właściwie dobie, powiedzmy, gospodarki obiegu zamkniętego mamy bardzo duży nacisk na rozwój właśnie gospodarki o obiegu zamkniętym. No troszkę czasami wydaje mi się, że nie zastanawiamy się nad tym, jakie skutki możemy wywołać, czy co się będzie działo w środowisku, kiedy na przykład wprowadzamy osady ściekowe, no bez takiej refleksji trochę.
bo generalnie oczywiście one spełniają określone normy dotyczące zawartości składników odżywczych, obecności metali ciężkich, obecności jaj pasożytów czy generalnie pasożytów. Jeżeli taki produkt spełnia te normy, to oczywiście jest dopuszczony do użytkowania. Natomiast oczywiście nie zastanawiamy się nad tym, że w tych produktach, czy to jest bezpośrednio stosowany osad ściekowy, czy to jest produkt, nawóz otrzymywany na bazie tego osadu ściekowego, on w bardzo dużej ilości zawiera właśnie między innymi mikroplastik i również te mikrozanieczyszczenia, pozostałości antybiotyków, co oczywiście nie jest dla środowiska obojętne. I też prowadziliśmy takie wstępne oszacowania ilości fragmentów mikroplastiku, które możemy wyemitować do gleb właściwie, bo przede wszystkim stosujemy te osady do użyźniania pól. No i okazuje się, że przyjmuje się, że około pół kilograma takiego nawozu stosujemy na 1 metr kwadratowy gleby. I według naszych szacunków to jest nawet kilkanaście tysięcy fragmentów mikroplastiku, które możemy wyemitować do gleby właśnie z zastosowanym takim nawozem czy osadem ściekowym. Więc tutaj musimy dosyć poważnie się zastanowić nad możliwością wykorzystania tego typu zasobów, które mamy. Dziękuję bardzo. Czekając na kolejne pytanie. O, jest. Dobrze. Ja chciałem skorzystać z okazji, ale poczekam. Ja chciałabym zapytać o substancje o działaniu rakotwórczym i mutagennym, ponieważ jakiś czas temu dużo mówiło się o produktach spalania, takich jak na przykład dioksyny. I teraz interesuje mnie, czy w naszym środowisku miejskim jesteśmy bezpieczni pod tym względem, czy są jakieś badania właśnie z tym związane. Dioksynami zajmował się pan profesor Grochowalski, świętej pamięci, z którym miałam też przyjemność się spotkać. No i dioksyny podlegają, przynajmniej te podstawowe, podlegają uregulowaniom prawnym, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć ich obecności, szczególnie przy spalaniu odpadów, no właśnie w takich niekontrolowanych warunkach typu piece domowe, więc absolutnie możemy się spodziewać ich obecności jak najbardziej na właśnie terenach, przede wszystkim terenach zurbanizowanych. Dziękuję. Moja kolej. O przyszłość chciałbym zapytać. W zeszłym roku została ogłoszona dyrektywa unijna odnośnie całej gospodarki, jak gdyby, zanieczyszczeniami, metabolitami farmaceutycznymi, farmaceutykami. Ta dyrektywa zakłada, że dla oczyszczalni w aglomeracjach powyżej 150 tysięcy ludzi do 2045 roku ma być wprowadzony 4. stopień oczyszczania. To, o czym pani profesor tutaj wspominała, o czym pani mi tutaj napomknęła, że nie były przystosowane oczyszczalnie. Trochę pozytywny jest fakt, że zgodnie z tą dyrektywą 80% kosztów budowy 4. stopnia oczyszczania mają pokrywać producenci wytwarzający te zanieczyszczenia. No niemniej, w jakim kierunku będą Czyli szły my. no, producenci, też mam na myśli producenci leków chociażby, mają być jakoś zaangażowani. Ale do czego ale zmierza to moje... w gruncie rzeczy będzie przeniesione pewnie na klientów. No tak. Ale moje pytanie dotyczy takiego jakby przewidzenia. Jakie technologie można się spodziewać, będą bardziej efektywne? Pani profesor powiedziała to dzisiaj w czasie wykładu, że to jest niezwykle ciężko dobrać uniwersalną technologię. Pewnie to będą jakieś sekwencyjne, kombinacyjne, ale w jakim kierunku można się spodziewać, będą szły prace nad opracowaniem technologii usuwania? Różne są rozwiązania, różne są badane rozwiązania, między innymi procesy ozonowania, procesy fotolizy, fotokatalizy i właśnie też miks tych różnych metod, z tym, że no musimy wziąć pod uwagę, że są to procesy niezwykle
chłonne, więc rzeczywiście albo będziemy za to płacić i będziemy mieć lepszą jakość środowiska, lepszą jakość wody, albo musimy się pogodzić z obecnością tych zanieczyszczeń. Tym bardziej, że coraz więcej jakby przemysł farmaceutyczny kwitnie niezwykle. Spożywamy dosyć sporo różnego rodzaju preparatów, czasami zupełnie niepotrzebnie. Też część osób zrzuca troszkę bezmyślnie preparaty przeterminowane, czy też takie jakieś, które nie są potrzebne po prostu do toalet czy do zlewów, co jest oczywiście niezwykle właśnie takim działaniem lekkomyślnym. I zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Na pewno będą to rozwiązania niezwykle kosztowne. Jeszcze patrząc pod uwagę przy dużych oczyszczalniach ścieków, naprawdę będzie poważne wyzwanie. I też nie wiem, czy do końca, moim zdaniem nie do końca się to uda, bo w procesach ozonowania czy w różnych innych procesach usuwania tego rodzaju zanieczyszczeń po prostu powstają też produkty przemian, które czasami się okazują, że są bardziej toksyczne niż te związki wejściowe. Więc oczywiście trzymamy kciuki, żeby się to jak najbardziej udało, ale możemy się spodziewać, że to nie będzie na pewno w 100% usuwanie wszystkich rodzajów zanieczyszczeń. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa Czy chciałby można jeszcze? jedno pytanie? Bardzo dziękuję za prezentację taką ciekawą. Ale mam takie pytanie, a jakie mogą być strategie zapobiegania tego negatywnego wpływu tych zanieczyszczeń? Co mamy robić albo nie robić dla tego, żeby tego było mniej? Tak, właściwie jakość naszego życia jest związana z jakością środowiska, w którym żyjemy i to my mamy bardzo duży wpływ na to, jaka jest jakość tego środowiska. I rzeczywiście przede wszystkim powinniśmy się my zastanowić przy używaniu, przy kupowaniu kolejnych rzeczy, czy to rzeczywiście nam jest potrzebne i jakie to przyniesie efekty. Leki oczywiście tutaj możemy przeboleć, jak nas boli głowa i czegoś nie zażywać, natomiast w przypadku jakichś poważnych schorzeń nie jest to takie proste. Ale rzeczywiście powinniśmy się, i tutaj też jest duża rola właśnie nauk społecznych, w takim dotarciu do każdej osoby, może też jakieś zajęcia prowadzone w szkołach, które by uświadamiały nas, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić po to, żeby zachować to środowisko w jak najlepszym stanie, bo to tak naprawdę później będzie się odbijać na naszym zdrowiu. Ja myślę, że to jest doskonałe miejsce i moment, żeby ten apel pani profesor poprzeć. Polska należy do tych krajów w Europie, w których jest największe spożycie farmaceutyków. Tak. Apteka na każdym rogu. Dziękuję bardzo pani profesor. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kolejnym naszym dzisiejszym tematem wykładowym jest fizyka w pomiarach jakości powietrza. Pan dr Jakub Bartyzel opowie nam, jak się prowadzi pomiary tego, czym na co dzień oddychamy. Bardzo dotkliwie odczuwamy ten problem. W samym Krakowie częściowo udało się problem wyeliminować, ale tak zwany obwarzony krakowski, czyli gminy wokół Krakowa zlokalizowane, dają nam się mocno we znaki. Z badaniem jakości powietrza spotykamy się na co dzień. Jeżdżąc komunikacją miejską, widzimy komunikaty o stężeniu pyłu zawieszonego i obecności innych zanieczyszczeń gazowych. No właśnie, czy wiemy, w jaki sposób dokonuje się
pomiarów tych zanieczyszczeń, obecności pyłu, innych zanieczyszczeń gazowych i czy wiemy, jak trudna nauka, jaką jest fizyka, może w bardzo łatwy sposób pokazać nam, jakie są zastosowania właśnie fizyki w tego typu badaniach. Pan dr Jakub Bartyzel pracuje w Zespole Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, a jego zainteresowania naukowe skupiają się na dwóch kwestiach, które są niezwykle dzisiaj popularne i przyciągają naszą uwagę, czyli gazach cieplarnianych i jakości powietrza. W obu przypadkach koncentruje się na prowadzeniu pomiarów oraz na budowie oraz doskonaleniu urządzeń do tych pomiarów. W dzisiejszym wykładzie opowie nam więcej szczegółów na temat swojej pracy. Zapraszam pana doktora. Dobry wieczór Państwu, tudzież dzień dobry, jeżeli oglądacie nas w dowolnej innej porze. Tak, na co dzień pracuję na Wydziale Fizyki i chciałbym tutaj poświęcić ten czas, żeby opowiedzieć tak naprawdę, co fizyk robi na spotkaniu o jakości powietrza, tudzież w ogóle o zanieczyszczeniach środowiska. Tak? Co my fizycy tutaj w tym aspekcie możemy zrobić i tak naprawdę pokazać, że pomiary, bo głównie tym się zajmuję, właśnie jakości powietrza, są bardzo wdzięcznym tematem do pokazywania bardzo wielu ciekawych zjawisk fizycznych. Tak, mamy w taki łatwy sposób często możemy właśnie pokazać, zademonstrować pewne zjawiska fizyczne przez demonstrację właśnie, w jaki sposób przeróżne aspekty związane przede wszystkim z jakością powietrza możemy mierzyć, ale z drugiej strony chciałem pokazać, że tak naprawdę w pewien sposób często generalizujemy, upraszczamy te aspekty, natomiast często nawet za bardzo prostymi kwestiami stoi bardzo skomplikowana, czy nawet bardzo zaawansowana, czy współczesna fizyka. Pamiętajmy, że tak naprawdę często jest tak, że mówimy o jakości powietrza, natomiast większość ludzi, myślę, zapytanych by zidentyfikowała jakość powietrza, zwłaszcza w Krakowie, jako stężenie czy podwyższone stężenie pyłów zawieszonych, tak? Bo rzeczywiście o tych pyłach zawieszonych mówi się relatywnie łatwo, tak? O pomiarze pyłów zawieszonych łatwo jest laikowi opowiedzieć, jak ten pomiar jest wykonywany. Natomiast musimy pamiętać, że oczywiście jakość powietrza również w takim mieście jak Kraków, dużym mieście o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego, to nie są tylko pyły zawieszone, do tego się jeszcze odniosę na późniejszym etapie. Natomiast rzeczywiście na początek może zacznijmy od pomiaru pyłu zawieszonego. W bardzo wielu miejscach w internecie dużo osób opowiada właśnie, w jaki sposób te pyły zawieszone możemy mierzyć, tak? Jak obrazowo pokazać, ile tego pyłu jest w powietrzu. Najczęściej w tym aspekcie pojawia się takie urządzenie. I tak sobie pomyślałem, że wrzuciłem tutaj zdjęcie, to jest odkurzacz oczywiście, natomiast dla młodszych widzów rzeczywiście może to być lekko zaskakujące zdjęcie, bo tak, to jest odkurzacz, więc musicie Państwo wierzyć na słowo, tak kiedyś wyglądały odkurzacze, natomiast jest to bardzo ładny wzór takiego odkurzacza, którego rzeczywiście moglibyśmy użyć w tym eksperymencie, żeby pokazać, jak zmierzyć ilość pyłu zawieszonego w powietrzu. Natomiast pokażę 3 aspekty, które się z tym wiążą, które powodują, że ta demonstracja, właśnie dlatego chciałem się z nią zmierzyć. Ona jest bardzo ładna obrazowa, natomiast z drugiej strony nie do końca pokazuje prawdę. Tak? Zacznijmy od początku. Jak takiego odkurzacza możemy użyć do pokazu, w jaki sposób mierzymy zanieczyszczenia powietrza? Ktoś sobie wyobrazi, włączymy odkurzacz, tak? On sobie tam popracuje chwilę. Po jakimś czasie z tego odkurzacza wyciągniemy worek, dlatego mówię, że to jest dobry przykład tego odkurzacza, bo ten odkurzacz w środku miał worek, tak, gdzie zbierał te zanieczyszczenia. No i co? I właściwie mogę w jakiś sposób stwierdzić, ile tych zanieczyszczeń w tym worku, w tym odkurzaczu się zebrało. Najprościej sobie mogę wyobrazić, mogę zważyć te zanieczyszczenia, tak? Mogę zważyć te przysłowiowe śmieci w tym worku, które się zebrały. Natomiast musimy pamiętać też jeszcze takiej kwestii, że tak naprawdę, żeby stwierdzić, ile tych zanieczyszczeń się zebrało, to my musimy najpierw też stwierdzić, jaka była ta masa tego worka przed tym pomiarem, co też oczywiście w takich typowych, rutynowych pomiarach jakości powietrza się robi. No dobra, to zacznijmy po kolei, czyli chcielibyśmy zważyć, czy określić masę tych zanieczyszczeń, które się w tym worku zebrały. Typowo, jeżeli byśmy chcieli to zrobić rzeczywiście na prawdziwym przyrządzie pomiarowym, tutaj mamy
filtry do właśnie pomiaru zanieczyszczeń powietrza, do poboru pyłu zawieszonego z powietrza. Specjalnie pokazuję dwa. Ten biały to jest nasz worek przed ekspozycją, ten ciemny to jest nasz worek w odkurzaczu po jednej dobie ekspozycji w mieście takim jak Kraków w niezbyt czysty dzień. I teraz, żeby sobie zdać sprawę, eksperyment może wydaje się prosty, natomiast żeby sobie zdać sprawę z komplikacji, to musimy zrozumieć jedną rzecz, że tak naprawdę taki filtr sam w sobie waży około 150 mg. Dla porównania łyżeczka cukru to jest kilka gramów, tak? To są rzędy wielkości mniej. Natomiast po dobie ekspozycji, bo typowo tak się to robi, na tym filtrze zbiera się rzeczywiście w zanieczyszczony dzień około 5 mg zanieczyszczeń. Tak? Czyli mówimy o tego typu masie, z którą musimy się zmierzyć i ilościowo być w stanie ją określić. W zanieczyszczony dzień. Natomiast w czysty dzień, powiedzmy, takie pomiary prowadzone są przez cały rok. W związku z czym w lecie, kiedy zanieczyszczeń pyłowych jest mniej, również. I wtedy na takim filtrze zbiera się około 0,5 miligrama. Czyli to są rzeczywiście, już tutaj pojawia się problem, który powiedzmy w jakiś tam sposób fizycy starają się pomóc, w jaki sposób zbudować na tyle precyzyjną wagę laboratoryjną, która pozwoli nam to zważyć. No i rzeczywiście, nie wdając się w szczegóły, wykorzystuje się bardzo ciekawe zjawiska fizyczne, wykorzystuje się tensometry, piezometry, tego typu urządzenia, które właśnie pozwalają nam na wykonanie takiego pomiaru. Tensometr, mówiąc w skrócie, to kawałek metalu, odpowiednio ukształtowanego metalu, który po prostu zmienia swoje własności elektryczne pod wpływem jego uginania, tak? Czyli taka najprostsza waga. Oczywiście nikt tego typu pomiarów nie robi już na typowej wadze szalkowej, tak, z odważnikami. To zupełnie nie ten zakres mas, który my musimy tutaj określić. Więc i rzeczywiście, jakbyście Państwo stanowili, niby pomiar masy dość takiego znanego naukowcom, czy w ogóle ludziom od wieków, ale nadal w tych aspektach gdzieś te przyrządy pomiarowe się rozwijają i jeszcze jest tutaj parę kwestii, które możemy w jakiś sposób ulepszyć. Czyli po pierwsze mamy ten pomiar masy. Tak? Powiedzmy, że nie jest on tak do końca trywialny. Warto sobie zdać sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, waga, która tu jest wymagana, jest tak precyzyjna, że nawet nie możemy tego pomiaru wykonać w otwartej przestrzeni, tak? Ponieważ zwykłe dmuchnięcie na taki filtr ważony spowodowałoby zaburzenie tego pomiaru. To jest jedna kwestia. Druga, gdybyśmy wzięli taki filtr, położyli prosto z urządzenia pomiarowego, gdzie on był eksponowany na powietrze zewnętrzne, położyli go na takiej szalce takiej wagi, to by się okazało, że ta masa filtra się cały czas zmienia. Chociażby dlatego, że przy ekspozycji na warunki atmosferyczne na zewnątrz bardzo duża szansa, że ten filtr zaabsorbowałby też sporą ilość wilgoci z powietrza. Tak? I podczas ważenia, zazwyczaj w pokoju laboratoryjnym wewnątrz budynku, ta wilgoć z tego filtra by uciekała i cały czas masa tego filtra by się zmniejszała. W związku z czym na przykład to wymaga już chociażby takiego zabiegu, że musimy ten filtr skondycjonować, tak? Czyli przetrzymać go przez ileś czasu w ustalonych warunkach, żeby ta ilość tej zdeponowanej wilgoci w tym filtrze się ustabilizowała do tych warunków, które panują w laboratorium. I to rzeczywiście powoduje też pewne kwestie, czy pewne problemy związane z takimi podstawowymi pomiarami, o których jeszcze za chwilę powiemy. No dobrze, no ale tak naprawdę, jeżeli ja mówię o stężeniu pyłu zawieszonego, to gdzieś kojarzymy jednostkę mikrogram na metr sześcienny. Ja na razie tylko i wyłącznie określiłem masę tego zanieczyszczenia, a gdzie te metry sześcienne? No to oczywiście nie chodzi o objętość tego filtra, tylko to chodzi o objętość powietrza, która przez ten nasz przysłowiowy odkurzacz przepłynęła. Tak? Oczywiście typowy odkurzacz nie ma takiej funkcjonalności, że potrafi nam mierzyć ilość przepływającego powietrza. I tutaj się zrobi w ogóle bardzo szerokie pole dla fizyki i przeróżnych zjawisk fizycznych, którymi dysponujemy, dlatego że patrząc od podstaw, jak możemy sobie wyobrazić pomiar przepływu powietrza, tak, przez dowolną objętość? No najprościej, co chyba Państwo sobie możecie wyobrazić, to jest taki mały anemometr w postaci wiatraczka. Tak? Wystawiamy go na przepływ powietrza, no i wiadomo, że prędkość obrotu tego wiatraczka będzie ściśle powiązana z prędkością przepływu powietrza. No ale w przyrządzie pomiarowym
nie zainstalujemy tego typu urządzenia, chociażby dlatego, że po pierwsze ono działa od dość dużych prędkości przepływu. Nie zawsze mamy taką możliwość, żeby ten przepływ był na tyle wydajny w tym urządzeniu. A po drugie ma dużą zwłoczność, małą precyzję i tak dalej, i tak dalej. My też rzeczywiście potrzebujemy tą ilość powietrza, która przepłynęła nam przez ten filtr, określić z dość dobrą precyzją. Więc są inne ciekawe urządzenia i znowu fizyka, jaka za tym stoi, wydaje się przynajmniej mnie, może ja jestem trochę tutaj, nie jestem dobrym przykładem, ale wydaje mi się ciekawa. Mianowicie na przykład możemy sobie wyobrazić, że w przepływie, w tej rurce, na przykład w urządzeniu, w którym przepływa powietrze, umieścimy taki mały żarnik i będziemy go próbowali podgrzać, tak? I teraz znowu, nie wdając się w szczegóły, możemy spróbować utrzymać ten żarnik w stałej temperaturze, tak? Mierząc chociażby jego opór elektryczny, który zależy od jego temperatury. No i teraz bardzo obrazowo możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że teraz jeżeli przepływ powietrza będzie większy, a zazwyczaj to powietrze, które przepływa, ma temperaturę niższą aniżeli ten żarnik, to on będzie odbierało ciepło od tego żarnika, tak? I teraz wielkość tego przepływu będzie determinowała tak jakby ilość energii, którą my musimy do tego żarnika dostarczyć, żeby utrzymać jego temperaturę na stałym poziomie. Czyli znowu to już ciekawy pomiar, ponieważ on jest dość precyzyjny, natomiast w tego typu urządzeniach tego nie zastosujemy, ponieważ on jest wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza, które nomen omen mierzymy, prawda? W związku z czym one dość szybko degradują tego typu przyrządy pomiarowe, więc powiedzmy się nie do końca tutaj do tego one będą nadawały. Ale jest jedno bardzo fajne urządzenie, ciekawe, które znowu wykorzystuje jeszcze inne prawo fizyki. Mianowicie, jak się zastanowić tak od podstaw, czasem nawet to tłumaczą w szkołach, dlaczego jak wieje wiatr, to zrywa dachy z budynków, tak? Poza parciem, które oczywiście też ma tutaj niebagatelne znaczenie, ale tak naprawdę za wszystkim kryje się prawo Bernoulliego, tak? Prawo bardzo, powiedzmy już mające nawet ponad 100 lat prawo fizyki, które mówi o tym, że jeżeli ja w przepływie dowolnego płynu, ale tak naprawdę dla tutaj ustalenia uwagi możemy mówić o powietrzu, ja będę próbował fizycznie w jakiś sposób zawęzić ten przepływ, tak? Czyli powiedzmy, wyobraźmy sobie rurę, przez które płynie powietrze i teraz w pewnym miejscu w tej rury po prostu ta rura zmniejsza średnicę. To prawo Bernoulliego mówi nam, że z przyczyn, to jest intuicyjne. Przepływ prędkość przepływu powietrza w tym zwężonym miejscu będzie większa niż przed zwężeniem. Natomiast co już nie do końca jest takie intuicyjne, a rzeczywiście wynika wprost z prawa Bernoulliego, ciśnienie w tym przewężeniu będzie niższe. Tak? I teraz jeżeli wrócimy na chwilę do tego przykładu z budynkiem, z domem, z dachem, i teraz wyobrazimy sobie ten, prawda, stromy dach budynku jako takie zwężenie w strudze wiatru, który wieje, no to już łatwo widać, że teraz to ciśnienie nad tym zwężeniem, tak nad dachem, w tym miejscu będzie niższe. W budynku panuje ciśnienie takie jak powiedzmy, wokół, tak? Czyli jest powiedzmy wyższe niż to ciśnienie nad dachem. No i teraz, jako że mamy różnicę ciśnień, powstaje siła, która będzie powodowała, że ten dach będzie chciał się unieść do góry, tak? I to jest generalnie zjawisko znane od dawna, które właśnie powoduje to, że silne wiatry potrafią zrywać dachy z budynków. Natomiast zastosowanie praktyczne tego prawa właśnie do pomiaru przepływu nazywa się zwężką Venturiego. I to jest znowu bardzo ładny kawałek elementu, ponieważ mamy rurkę, w pewnym miejscu tej rurki jest dokładnie przewężenie i co się dzieje? Przed przewężeniem, w miejscu przewężenia mierzymy ciśnienie. Kiedyś mierzyło się to takim manometrem hydrostatycznym, to ładnie wyglądało, natomiast powiedzmy, że teraz wszystko jest cyfrowe, wiadomo, więc mamy jakiś odpowiedni przyrząd do pomiaru ciśnienia cyfrowy. I wprost z różnicy tych ciśnień w miejscu, w którym występuje zwężka i przed tą zwężką, możemy łatwo wyznaczyć właśnie prędkość przepływu. Urządzenie bardzo przydatne w takich zastosowaniach, bo rzeczywiście raz my nie do końca wprowadzamy coś w tą strugę powietrza, nie zaburzamy jej jakoś znacząco, nie ma tam elementów, które mogłyby na przykład ulec degradacji i pomiar ten jest też bardzo precyzyjny i szybko reaguje na zmiany, tak? Czyli to, co byśmy tutaj sobie rzeczywiście życzyli. Więc rzeczywiście najczęściej w tych przyrządach
mamy tego typu zainstalowane właśnie urządzenie do pomiaru przepływu. Czy to będzie przyrząd właśnie oparty o ważenie filtrów, czy dowolny inny, gdzieś tam zawsze ten metr sześcienny, do którego musimy się odnieść w tym zanieczyszczeniu, będzie występował. I teraz idąc dalej, jeszcze tak tytułem dygresji, na przykład ten sam efekt będzie wykorzystywany w samolotach, tak? Tam z kolei nazywa się to rurką Pitota, która dokładnie w oparciu o to samo prawo działa i pozwala pilotom na określenie prędkości względem powietrza. Tak? Dlatego też warto mieć na uwadze, że tak naprawdę nie używając urządzeń GPS, pilot jedyne co wie, to zna swoją prędkość względem struku omywającego go w powietrze. Ale dokładnie to samo prawo tutaj jest zastosowane. Kolejny ciekawy kawałek fizyki, no bo tak, mówimy o zanieczyszczeniach pyłem zawieszonym. Natomiast ten eksperyment z odkurzaczem ma jeszcze jedną wadę. Mianowicie taką, że często jest tak, że albo się mówi o tym worku, albo się zakłada na kawałek rury odkurzacza jakąś taką bibułkę, na której zbieramy to zanieczyszczenie, ale zbieramy całe zanieczyszczenie, które się zawiera w powietrzu. A myślę, że wszyscy mamy świadomość, że gdzieś tam się pojawiają te PM10, PM2,5, PM1. No to o co tutaj chodzi? Mianowicie te klasy mówią nam o zanieczyszczeniach, do jakiej średnicy my w tym danym momencie mówimy. Tak? Czyli PM10 to są zanieczyszczenia wszystkie o średnicy 10 mikrometrów i mniejszych. Tak? Czyli wszystko od 10 mikrometrów w dół. 2,5 analogicznie od 2,5 mikrometra w dół, PM1 1 mikrometr w dół. Tak? Tutaj warto też pamiętać, że oczywiście mniejsze, czy ten PM2,5 będzie się zawierać w PM10 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli my zbieramy na tym filtrze w odkurzaczu, no to my zbieramy wszystko. Zbieramy też ten największy, tak przysłowiowy kurz, tak, który ma tę wadę przy naszym pomiarze, że gdybyśmy teraz dokonali ważenia takiego filtra, no to rzeczywiście największy wpływ na tą masę, którą zważymy, będzie miał ten najgrubszy pył, tak, który rzeczywiście może nas najmniej interesować. Dlaczego nas najmniej interesuje? Dlatego, że zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, im ten pył drobniejszy, tym będą głębiej wnikać do naszego organizmu. Ten taki przysłowiowy kurz będziemy, prawda, w górnych drogach oddechowych, on się będzie gdzieś tam osadzał i nie wejdzie nam głębiej. Zanieczyszczenia PM10 mogą wchodzić już do oskrzeli, tak? PM2,5 do pęcherzyków płucnych. PM1, czy nawet częściowo PM2,5 jest w stanie przez pęcherzyki płucne emigrować nam do krwi. Tak? Czyli de facto z punktu widzenia ochrony naszego zdrowia ta informacja o tych najdrobniejszych zanieczyszczeniach jest bardziej interesująca, tak? Bo one są dla nas groźniejsze. Natomiast przy takim typowym ważeniu ich wpływ na masę jest najmniejszy, tak? Więc trochę tutaj gubimy tę informację. Zaraz jeszcze powiem, jak sobie z tym poradzić. I teraz no dobrze, ale jak teraz rozdzielić te zanieczyszczenia na te PM2,5, PM1 i tak dalej? No ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, no ale możemy jakieś filtry zastosować, tak? Czyli powiemy, że spróbujemy coś na zasadzie sitka, tak? Wyłapiemy tylko te największe, najgrubsze zanieczyszczenia, a reszta pójdzie dalej. No nie do końca, ponieważ nie ma tak naprawdę przy tak małych skalach, przy tak niewielkich drobinach, problem polega na tym, że i tak takie sitko będzie nam zatrzymywało też te najdrobniejsze zanieczyszczenia. Natomiast znowu jest bardzo ładne zjawisko fizyczne, które pozwala nam tutaj sobie poradzić z problemem. Wyobraźmy sobie jeszcze raz, może w innym zastosowaniu, ale też takie przewężenie, taką dyszę, przez którą my przepuścimy nasze mierzone powietrze. Tak? Po co to robimy? Jako że już wiemy, że potrafimy mierzyć prędkość przepływu, no to jeżeli teraz odpowiednio zawęzimy ten przepływ, to jesteśmy w stanie dość precyzyjnie powiedzieć, jaka jest prędkość liniowa tego przepływu, tak? W metrach na sekundę powiedzmy. I teraz co nam to daje? Mianowicie, jeżeli wyobrazimy sobie, że za takim przewężeniem umieścimy ścianę, tak? Co się będzie działo? Powietrze będzie płynąć w kierunku tej ściany, oczywiście omyje ją, czyli zakręci przed uderzeniem w tę ścianę i popłynie na boki, tak? Natomiast w tym powietrzu zawarte są też drobinki pyłu zawieszonego. I teraz można sobie wyobrazić, że wszystkie drobinki, czy małe, czy duże, będą miały tę samą prędkość, oczywiście różną energię kinetyczną, bo mają różne masy. I teraz obrazowo możemy sobie to wyobrazić, że te cząsteczki najgrubsze, największe, o największej masie będą miały największy problem z
wykonaniem tego nagłego skrętu przed tą przeszkodą, tak? I teraz, czyli mówiąc krótko, te największe cząsteczki będą uderzały w tę przeszkodę. Pokrywamy ją odpowiednio lepką substancją, dlatego żeby się do niej przyklejały. I teraz, czyli czysta inercja, tak? Czyste zjawisko inercji powoduje, że jesteśmy w stanie pewne drobiny zmusić do tego, żeby uderzyły w tą przeszkodę i dobierając prędkość przepływu i odległość między tą dyszą a tą naszą przeszkodą, możemy bardzo precyzyjnie określić, w którym miejscu my odcinamy te zanieczyszczenia, tak? Czyli dzieje się dokładnie to, co byśmy chcieli, tak? Bo te najgrubsze uderzają w przeszkodę, zostają na niej, a te najdrobniejsze płyną dalej do naszego przyrządu pomiarowego. Czyli dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, mierzymy tylko te najdrobniejsze. Teraz dobierając oczywiście odpowiednio te parametry, możemy sobie ustawić, w których miejscach my tego pomiaru, czy tej separacji chcemy dokonać. Dobra, może kończąc na temat odkurzacza, tego typu pomiar ma kilka wad. Pierwsza jest taka, że gdyby rzeczywiście próbować bazować na przykład uprawiając jakiś sport na zewnątrz na pomiarach czysto grawimetrycznych, czyli tych wykorzystujących właśnie ważenie tego typu filtrów, no to my poznajemy wartość z takiego przyrządu najbliżej po 3 tygodniach, tak? Ponieważ przez 2 tygodnie urządzenie co dobę mierzy, czy eksponuje jeden filtr na zanieczyszczenia, potem one są zbierane, właśnie określana jest ich masa i tak dalej, i tak dalej. No, trochę nie w czasie, prawda, że 3 tygodnie temu to nie był dobry dzień na bieganie, a ja właśnie wtedy biegałem. Więc rzeczywiście fajnie by było mieć przyrząd, który daje nam tą odpowiedź szybciej, tak? Możemy sobie trochę z tym problemem poradzić, stosując przyrządy, które nie w postaci takich pojedynczych krążków, ale w postaci taśmy z takiego filtra będą tą taśmę właśnie eksponowały nie co dobę, tylko co godzinę. I po tej godzinie też wykorzystujemy ciekawe zjawisko, mianowicie w każdym tego typu przyrządzie pomiarowym, a taki przyrząd pomiarowy jest na każdej stacji w Krakowie i w Polsce, która mierzy stężenie pyłów zawieszonych, mamy źródło promieniotwórcze, konkretnie beta- promieniotwórcze, tak, gdzie próbujemy prześwietlić ten wyeksponowany na zanieczyszczenia filtr tymi właśnie promieniami, elektronami, tak? I teraz im więcej tych zanieczyszczeń na filtrze się zbierze, tym więcej tych elektronów będzie zaabsorbowanych w tym filtrze i mniej dotrze do detektora, który jest po drugiej stronie. I dzięki temu praktycznie z opóźnieniem tylko jednogodzinnym my możemy mierzyć szybko. To też jest pewien proces związany z ważeniem, tak? Bo de facto my mierzymy gęstość powierzchniową tego zanieczyszczenia na filtrze. Więc możemy z dość szybko odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie to zanieczyszczenie w danej chwili jest. Ciekawostka, że we wszystkich tych urządzeniach jako źródło promieniowania jonizującego wykorzystuje się źródło węgiel C14, znany Państwu może właśnie na przykład z badań datowania przeróżnych okazów biologicznych itd. Natomiast kolejna ciekawostka jest taka, że w jakiej postaci ten węgiel C14 występuje w tym urządzeniu. No nie ma tam bryłki węgla tak naprawdę, prawda, takiego z kopalni. Natomiast jest inna substancja, w której jest bardzo dużo węgla. Jest to nic innego jak kawałek plastiku, tak? Czyli coś by się wydawało takiego bardzo niepozornego, tak? Niegroźnego, a rzeczywiście w tym źródle, czy w tym urządzeniu stanowi źródło promieniowania. Dobrze, przejdźmy zatem jeszcze do jednego urządzenia, o którym chciałem powiedzieć i też bardzo wdzięczny do pokazywania zasada jego działania, mianowicie jak przyspieszyć ten pomiar jeszcze bardziej. Czasami nam na przykład w pomiarach zależy, żeby to nie trwało godzinę, to ma trwać sekundę. My chcemy co sekundę poznawać wynik, tak? To jest laser. Oczywiście pokazuje najgorszy rysunek lasera, jaki mi się udało znaleźć w sieci, ale on jest dobry, on jest najgorszy, ale też dobry do pokazania tego aspektu, o którym chcę powiedzieć. Dlaczego? No ponieważ w tym pointerze też mam laser. Jak Państwo widzicie, świecę sobie na dłoń. No i różnica jest taka, że tam widać bardzo pięknie promień tego lasera, a w rzeczywistości go nie widzimy, prawda? Zupełnie go tutaj nie ma. No i rzeczywiście tak jest. Żeby doprowadzić ten laser do tego wyglądu, który tutaj widzimy, czyli widzimy tą całą wiązkę, to pomieszczenie musiało być, w którym robiono to zdjęcie, musiało być dość mocno zadymione. No to już zaczyna nam trochę coś świtać, tak? No to może ten laser tak można by wykorzystać. Że ciekawszą demonstracją będzie to. W kino, tak? Rzutnik, zresztą tutaj też mamy rzutnik, wystarczy zadrzeć głowę. I co widzimy? Oczywiście też nie widzimy tego promienia z rzutnika, który celuje w ekran, natomiast jeżeli
jest dostatecznie wiele zanieczyszczeń w powietrzu, no to widzimy te zanieczyszczenia, takie mrugające drobinki, tak? I większość tych szybkich przyrządów pomiarowych dokładnie w ten sposób będzie działać, tak? Czyli mamy promień lasera, prawda, który prześwietla nam pewną objętość pomiarową, przez którą przepuszczamy nasze powietrze, które chcemy mierzyć i się okazuje, że jesteśmy w stanie nawet zliczać pojedyncze błyski od poszczególnych drobin pyłu zawieszonego. Tak? Czyli tu nie mówimy o całkowitym czy ważeniu, czy określaniu masy tego jakby po zebraniu, tylko pojedyncze drobiny jesteśmy w stanie zliczać. Biorąc też pod uwagę ich, czy tak powiem, czas tych błysków, intensywność tych błysków, możemy wręcz mówić, jak duże te drobiny są. Tak? Czyli de facto przypisywać je do tych odpowiednich kategorii, PM10, PM2,5, może coś większego niż PM10 i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego typu urządzenie rzeczywiście ma tutaj jak najbardziej zastosowanie i tak to będzie działało. Tak? To jest, tak jak mówię, wdzięczne, bo wystarczyłoby tutaj, może nie ma miejsca, ale zapalić świeczkę, puścić trochę dymu i rzeczywiście wszyscy Państwo wiecie, że doskonale, że nagle by się okazało, że to, co było na poprzednim slajdzie, widać, że ten promień światła, czy ten promień lasera nagle zaczyna być widoczny. Tak? To są te pojedyncze, oczywiście widzimy to jako już chmurę tych rozbłysków, ale rzeczywiście w takim urządzeniu możemy je rozseparować na poszczególne. Natomiast jest tu pewien problem, bo mówimy, że chcielibyśmy mierzyć od PM10, PM2,5 w dół, tak? Czyli wszystko, co od danej średnicy mniejsze. Ale jak weźmiecie sobie specyfikację takiego urządzenia pomiarowego, to nagle się okaże, że większość z nich mierzy nie w dół w nieskończoność, tylko do 0,3 mikrometra. Czyli już na przykład mierząc PM1, my mierzymy tylko od 0,3 do 1. To dość wąski zakres, prawda? Z czego to wynika? No to jest ograniczenie znowu czysto fizyczne. No bo taka drobinka, o której mówimy, czyli PM, czy te 0,3 mikrometra, to inaczej 300 nanometrów, tak? No powiedzmy, że jednostki nie muszą wiele mówić. Natomiast tu akurat mam zielony laser, ale w większości urządzeń wykorzystywanych jest czerwony i długość fali takiego lasera to jest 600 nanometrów, 650 nanometrów, 300 i 650. 2 razy więcej tylko. Czyli próbujemy falą o długości 650 nanometrów zmierzyć drobinę, której wielkość geometryczna jest o połowę mniejsza. Tu jest ten problem, tu jest ten limit, z którym się zderzamy. Tak? Że, no, mówiąc tak obrazowo, gdybyśmy sobie wyobrazimy sobie wielkie fale na morzu, tak? Nie wdając się w jakąś bardzo fizykę klasyczną czy fizykę kwantową, no to jeżeli mamy wielkie fale na morzu, no to jeżeli postawimy na drodze tych fal tankowiec, no to będziemy widzieć zaburzenie tych fal, tak? Ale jeżeli postawimy na drodze tych fal małą łódeczkę, no to one nijak nie wpłynie, tak? W związku z tym tu jest ten problem, tak? Że my nie jesteśmy w stanie mierzyć bardzo małych obiektów falami o długości zbliżonych do tych obiektów. Tam się robią rzeczywiście różne też nomen omen z fizycznego punktu widzenia ciekawe efekty, ale które przeszkadzają nam ten pomiar prowadzić. I na koniec pokażę jeszcze właściwie ostatni aspekt, który tutaj możemy znowu zaczerpnąć z fizyki chmur. No bo jak sobie poradzić z tym pomiarem, to można by odpowiedzieć zadając najpierw inne pytanie. Dlaczego pada deszcz? No, bo w powietrzu jest dużo wilgoci, ta wilgoć się skrapla i pada deszcz. Taka byłaby pewnie najprostsza odpowiedź. Natomiast rzeczywiście, jak się nad tym zastanowić bardziej, są fizycy też chmur, nomen omen, to się okazuje, że tak po prostu ta woda z powietrza spaść nie bardzo będzie chciała, tak? Ponieważ wymaga to, żeby te cząsteczki wody w postaci pary skondensowały, tak? I one tak samo istnie nie bardzo chcą kondensować w powietrzu, potrzebują trochę pomocy. I dobrą pomocą do kondensacji tych pary wodnej, czy właśnie powstawania kropli, najpierw bardzo drobnych, potem coraz większych kropli, są tak zwane jądra kondensacji. I dobrymi jądrami kondensacji do właśnie powodowania czy wywoływania deszczu są właśnie pyły zawieszone, które się w powietrzu znajdują. No to jak teraz to wykorzystać? Teraz wyobraźmy sobie taką drobinkę, która ma mniej niż te 300 nanometrów, wpuśćmy ją do tego naszego urządzenia pomiarowego i spróbujmy przepuścić ją przez objętość, która jest wysycona parami jakiejś cieczy. Ciekawostka, najczęściej jest to woda dejonizowana, taka super czysta woda. Tak? Co się będzie działo? Ta drobina, przepływając przez tę objętość, będzie obrastała tą
już wodą, to będzie, tak powiem, stanowiła jądro tej właśnie kropelki, wokół której właśnie te cząsteczki pary wodnej z tej objętości będą właśnie się rozbudowywać. No i teraz po przejściu przez taką objętość nagle się okaże, że z drugiej strony już nie mamy drobinki poniżej 0,3 mikrometra, tylko powiedzmy rząd wielkości większą drobinkę, którą już spokojnie takim klasycznym przyrządem z wykorzystaniem lasera jesteśmy w stanie zmierzyć. Więc widzicie Państwo, jak wiele aspektów fizycznych, tak? Właściwie ja też starałem się dość szybko przechodzić nad różnymi kwestiami, natomiast rzeczywiście ten pomiar jakości powietrza, a mówiliśmy właściwie tylko w tym momencie o pyłach zawieszonych, jest pomiarem, który wykorzystuje w przeróżny sposób mnóstwo aspektów właśnie fizyki, od fizyki niemalże cząstek elementarnych, poprzez fizykę chmur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że w takim telegraficznym skrócie wyczerpałem, czy właśnie odpowiedziałem na pytanie, no co fizyk robi na spotkaniu o pomiarach jakości powietrza. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo za niezwykle obrazowy wykład. Ciekawi mnie, kto z Państwa zastanawiał się przed tym wykładem, jak się dokonuje pomiaru stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu, czy miał w ogóle jakiekolwiek pojęcie o tych metodach, jakie tutaj Pan doktor nam przedstawił. Zapraszam do zadawania pytań. To rozgrzewkę ja mam pytanie, ale takie bardzo metodyczne. Ta wiązka lasera padająca na cząstki pyłu o różnej wielkości. No i weźmy sobie jakiś, 2,5 niech będzie. Cząstka pyłu może być blaszką, na którą pada wiązka, a może się też ustawić krawędzią lub jeszcze jakimś innym bokiem. Czy nie jest to, czy wynik nie jest przez to w jakiś sposób zafałszowany? Że ta sama cząstka, w zależności od tego, którym bokiem, płaszczyzną się ustawi w stosunku do wiązki lasera, na inny wynik. Tak, rzeczywiście to jest zarzut, największy zarzut przy wykorzystaniu tego typu metod, właśnie przy metod optycznych, przy pomiarach stężenia pyłu zawieszonego, no bo tak jak sam powiedziałem, tak, mierzymy mikrogramy na metr sześcienny, a teraz w tym momencie mierząc to rozproszenie, tu trochę ginie nam ten mikrogram, tak, my go nie widzimy, my widzimy ilość cząstek, może widzimy ich wielkość, natomiast nie do końca widzimy jaką masę one stanowią. Rzeczywiście jest to problem, dlatego tego typu przyrządy, one nie są w stanie działać, że tak powiem, stand-alone, tak? Czyli nie możemy takiego przyrządu postawić na stacji pomiarowej optycznego i kazać mu mierzyć, tak? Zazwyczaj będzie to niestety wymagało kalibracji, tak? Czyli to wynika też z przepisów prawa, ale też z logiki tak naprawdę, z zdrowego rozsądku, że przy takim pomiarze z wykorzystaniem np. metod optycznych obok będzie dokładnie klasyczny pyłomierz, tak, bazujący na takim klasycznym właśnie określaniu masy pyłu w jednostce objętości, który będzie nam stanowił niejako poprawkę. No bo tutaj rzeczywiście to, o czym mówimy, to jest kształt tych cząstek. Powiedzmy, że gdyby one były takie same, tylko się różnie ustawiały, to możemy się gdzieś tutaj ratować trochę statystyką, tak? Że one się raz obróci tak, raz inaczej, ale generalnie średnio będziemy mierzyć w miarę jakieś spektrum podobne. Natomiast inna kwestia to jest gęstość, tak? Bo my tutaj nie mamy de facto gęstości tej cząstki, możemy sobie wyobrazić jej objętość. Oczywiście wszystko się sprawdza do tego, że my sobie wyobrażamy cząstki, o których mówimy o przeróżnych kształtach, jako kule, tak? To jest w ogóle pierwszy problem. Więc tak naprawdę to, o czym mówiłem, te mikrometry, one tyczą się bardziej właśnie takiej wyidealizowanej cząstki, tak? Co by było, gdyby ta cząstka właśnie o tym złożonym kształcie była kulą, tak? Czyli tak naprawdę my ją reprezentujemy tak jakby cząstką kulistą, która by się w ten sam sposób zachowała w atmosferze, tak? Czy miałaby podobne własności. Więc rzeczywiście tego typu pomiar musimy jeszcze do tego dołożyć i tak to rzeczywiście się realizuje na wszelkich stacjach jakości powietrza. Czy wykorzystujemy metody właśnie oparte o absorpcję promieniowania beta, które też nie do końca mierzy masę, tylko masę powierzchniową, więc tam też to przełożenie nie jest takie proste. A zwłaszcza przy metodach optycznych rzeczywiście musimy dokonać tak zwanej kalibracji, czyli w tych samych warunkach, przy takim samym typie zanieczyszczenia wykonać pomiar 2 metodami i dopiero to porównać. Dobra, super. Mam jeszcze jedno pytanie. Powiedział Pan, wiązka laserowa, długość fali dosyć spora. A czy
wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie. Tam jest długość fali zupełnie, tam są rzędy różnice, jeśli chodzi o w stosunku do lasera. Czy można wykorzystać promieniowanie rentgenowskie do identyfikacji wielkości cząstek? Komercyjnie nie kojarzę sprzętu, który by w ten sposób działał. Rzeczywiście naukowo się to można spróbować bardziej potraktować jako strukturę krystaliczną tego, co tam mamy na tym, prawda, zebrane, czy wręcz można, wykorzystując też metody oparte o promieniowanie rentgenowskie, próbować nawet też określać, co w tym pyle się zawiera, tak? Na przykład jakie metale w tym pyle się zawierają, ale stricte w pomiarze takim typowo komercyjnym już samego stężenia pyłu zawieszonego raczej nie. To wynika z dwóch, powiedzmy, ograniczeń. Po pierwsze, no, takie urządzenie byłoby dość spore. Po drugie, kwestie legalności zastosowania takiego urządzenia, na przykład poza laboratorium też już są problematyczne, bo mamy promieniowanie rentgenowskie, które się odpowiednimi oczywiście obostrzeniami też będziemy gdzieś tam ograniczeni. Natomiast rzeczywiście wykorzystujemy promienie rentgenowskie, ale nie stricte do pomiaru tego typu. No pamiętajmy, że też po to się wykorzystuje te przyrządy optyczne, bo są przyrządami prostymi. Wszystko, co wykorzystuje kawałek światła lasera, jest generalnie teraz w obecnych czasach tanie, proste i łatwe do zbudowania. I rzeczywiście wszystkie te, powiedzmy, tak zwane, nie lubię tego słowa, niskokosztowe sieci pomiarów jakości powietrza, które teraz, powiedzmy, może teraz już nie, ale parę lat temu wyrastały jak grzyby po deszczu, było ich bardzo dużo, one dokładnie bazują na tego typu metodach, tak? Czyli mamy też ten promień lasera, który mierzymy ilość tych rozproszeń i w oparciu o to wykonujemy tego typu pomiaru, tak? Czyli natomiast tutaj staramy się minimalizować ten koszt, natomiast użycie rzeczywiście promienia rentgenowskiego by to znacząco, myślę, w drugą stronę ta tendencja by raczej poszła. Mam jeszcze jedno pytanie z tym związane, ale może, żebym tutaj nie zmonopolizował kwestii zadawania pytań. Kto z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Bardzo proszę. Gdzie mamy mikrofon? Mamy gdzieś? O, jest. Moje pytanie jest trochę wynika z tego, że swego czasu zainteresowałem się nieco filtrami, jeśli chodzi o taką ochronę osobistą, jeśli chodzi o smog. I to pytanie dotyczy tego, jak wygląda sprawa klasyfikacji tych filtrów używanych przy pomiarach. No bo to jest oczywiste, że one nie zatrzymują wszystkiego. Jak wygląda sprawa z ich wychwytem? Znaczy mówimy o filtrach do pomiarów czy filtrach do ochrony? O filtrach do pomiarów, no bo powiedzmy szczerze, wychwycenie wszystkiego w filtrze to jest wyzwanie no dosyć trudne. Znaczy, wiadomo, że jeżeli mamy filtr taki, który pokazałem, tak, bo on będzie wykorzystywany do stricte pomiaru potem masy na jednostkę objętości, tak, i określeniu tej ilości tego pyłu zawieszonego w powietrzu, no to coś, czego byśmy się mogli najbardziej obawiać, to jest to, że ten filtr nam nie wychwyci tych najdrobniejszych cząstek. Tak? Bo rozumiem, że do tego w dużej stopniu zmierza pytanie, tak? Nie, ja bym się bardziej obawiał tych cząstek 0,3 mikrometra, bo przy nich jest najtrudniejszy wychwyt, bo one nie podlegają ruchom Browna, tak. też no, są na tyle małe, że... Tak, rzeczywiście większość filtrów, włącznie z filtrami HEPA, rzeczywiście podaje się ich wydajność przy 0,3, dlatego że dokładnie te zjawiska fizyczne, które będą powodowały działanie filtra, tutaj się krzyżują, tak? Właśnie tak jak ruchy Browna będą odpowiadały za wychwyt tych najdrobniejszych, czyste fizyczne zderzenia tych grubszych i tu rzeczywiście przy 0,3 mamy to minimum. Natomiast znowu to magiczne 0,3 się pojawia wszędzie, prawda? Ale jeżeli chodzi o pomiar masy na takim filtrze, to nawet gdyby on, oczywiście nie ma 100%, wiadomo, natomiast one dochodzą do tych 99 iluś tam procent. Natomiast nawet jeśli by było jeszcze gorzej, to pamiętajmy, że w tej wielkości średnic ta masa jest tak pomijalnie mała, na przykład jeżeli zazwyczaj mierzymy PM2,5 czy PM10, że właściwie ona nie wprowadzi nam żadnego zaburzenia. Gdybyśmy nawet zgubili te cząstki, to nie wprowadzi nam to dużego zaburzenia do samego pomiaru. No, dziękuję, to w zasadzie całe moje pytanie. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych rąk w górze, to wrócę do tego, że ja chciałem się jeszcze jedną rzecz zapytać.
Jeszcze odnośnie tego, czy promieniowania rentgenowskiego, czy jakiegoś jego wykorzystania, skoro nie ma takich właśnie komercyjnych urządzeń, to czy istotne jest z punktu widzenia już w ogóle, już nie metodyki pomiaru, tylko w ogóle zanieczyszczeń pyłowych, czy istotne jest to, co jest treścią tego zanieczyszczenia, jaki jest skład fazowy pyłów, jaki jest skład chemiczny. Ja wiem, że oczywiście takich badań naukowych jest bardzo dużo i pod tym kątem się bada, ale czy właśnie w takich automatycznych, komercyjnych zastosowaniach ma to jakieś znaczenie, czy idą badania w tym kierunku, żeby właśnie w sposób automatyczny, szybki, bo metody szybkie, automatyczne są laboratoryjne, żeby określić skład fazowy czy chemiczny. Ale czy w ogóle jest to jakiś problem, o którym się mówi, który jest istotny w takich pomiarach automatycznych, szybkich? To znaczy tak, rzeczywiście mówimy o tych jeżeli mówimy o tych najdrobniejszych cząstkach, no to powiedzieliśmy, że one wnikają bardzo głęboko do naszego organizmu, tak? Ale to często nie sam typ cząstki stanowi problem, tylko to, co ona na sobie niesie, prawda? I tutaj bym odpowiedział trochę tak, że po pierwsze pomiary na przykład zawartości benzoapirenu, który wiemy skądinąd, że jest kancerogenny, tak? W pyłach zawieszonych są poprowadzone rutynowo. Tak? Czyli te filtry, poza tym, że po prostu określamy ich masę, to jeszcze określamy właśnie zawartość tego typu związków, które mogą być niebezpieczne, no ponieważ jeżeli te drobiny są tak małe i one mogą wnikać do naszego organizmu, często nawet do komórek, no to one wprowadzają te kancerogenne substancje do tych komórek. Natomiast jeżeli chodzi o takie zastosowanie, to tu bym powiedział trochę inaczej. Rzeczywiście jak popatrzeć na to, co się dzieje na świecie, nie tylko pod kątem właśnie pomiarów laboratoryjnych, ale monitoringu, to rzeczywiście odchodzi się od tego pomiaru PM10, PM2,5, PM1 na rzecz rozkładów frakcyjnych i pomiarów tak zwanych ultrafine particles. Tak? Czyli zdajemy sobie sprawę, że to nie te najgrubsze cząstki stanowią problem, tylko rzeczywiście te najdrobniejsze, tak? Właśnie te poniżej 1 mikrometra i rzeczywiście nawet sieci monitoringowe w Europie już zaczynają odchodzić, dalej wykonują na potrzeby oczywiście różnych regulacji prawnych, chociażby Unii Europejskiej, pomiary też te klasyczne, ale zaczynamy instalować coraz więcej przyrządów właśnie mierzących te najdrobniejsze cząstki, o których de facto takie typowe ważenie zapomina, tak? Bo te masy są tak pomijalnie małe, że właściwie my ich nie widzimy w takim klasycznym pomiarze. Tak? Więc tu bym powiedział, że bardziej w tym kierunku rozwija się ten monitoring, z którym możemy mieć jakąś styczność na co dzień. Super, dobrze wiedzieć, bo to byśmy się nie zafiksowali tylko właśnie wielkość cząstek, ale jeszcze to są jakieś inne aspekty tego. Dziękuję bardzo. No to jeszcze ostatnie wezwanie do pytania. Bardzo proszę, jest chętny. Moje pytanie jest, do jakiego stopnia sama aparatura może zaburzać badane powietrze? Powiedzmy, są jakieś elementy ruchome w aparaturze, one się niszczą z czasem i mogą powodować same zanieczyszczenia i to będzie zaburzać faktyczny stan powietrza. Czy to jest jakoś uwzględniane? Czy są poprawki statystyczne, czy coś w tym stylu? Bardzo ciekawe pytanie, dlatego że każdy przyrząd, żeby zmierzyć stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, musi wprowadzić to powietrze do wewnątrz. W związku z czym w pewnym miejscu musimy sobie wyobrazić coś na kształt pompki. Tak? W większości urządzeń pomiarowych chodzi o to, żeby ten przepływ był możliwie równomierny, tak? Czyli nie miał na sobie wielu fluktuacji. I to jest ciekawostka i bardzo to ciekawe pytanie, dlatego że w większości wykorzystuje się pompy takie wirnikowe z łopatkami grafitowymi. Czyli to jest taka mimośrodowa pompa, w której pracują łopatki grafitowe i dzięki temu ona, pompując powietrze przez urządzenie, robi to w sposób taki jednostajny. I teraz grafit kręci się, ściera. Czyli de facto moglibyśmy zauważyć, że taki przyrząd produkuje więcej pyłu zawieszonego niż mierzy, prawda? I tak jest, natomiast każdy przyrząd pomiarowy, to jest ciekawe, że bierze to powietrze, czy je zbiera na filtrze, czy metodami optycznymi określa ilość tych drobin, to na wyjściu za tą pompką jest filtr kolejny. Czyli można by powiedzieć, że taki przyrząd pomiarowy to jest oczyszczacz powietrza.
z wbudowanym wewnętrznie filtrem, który jeszcze nawet to powietrze, które przepływa przez pompkę, też jeszcze raz oczyszcza. Więc rzeczywiście jest... Producenci urządzeń są tego świadomi, także gdyby tego nie zrobili, to zamykając urządzenie w jakiejś tam właśnie zamkniętej objętości, mogliby doprowadzić do tego, że sami produkują zanieczyszczenia, a nie tylko je mierzą. Więc rzeczywiście tak to jest zazwyczaj rozwiązane. Dziękuję bardzo. No to już nie widzę więcej pytań. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wykład. Dzięki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy odnośnie zanieczyszczeń, mikrozanieczyszczeń, zanieczyszczeń pyłowych, zanieczyszczeń roztworowych. Zapraszam Państwa na następny nasz wykład, a następne nasze spotkanie, które będzie miało charakter dyskusji 21 marca. Temat, który dzisiaj wszystkich interesuje, fascynuje. Wiele z nas się uważa za, może nie eksperta, ale za znawcę. Sztuczna inteligencja. W jaki sposób możemy ją wykorzystywać, co nam pozwala. O zagrożeniach to był kiedyś bardzo modny temat, jeśli chodzi o zagrożenia. Dzisiaj wszystkich rozpala możliwości, jakie posiada. Każdy zna słowo ChatGPT. To właśnie będzie tematyka następnego naszego wykładu. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dobranoc.